Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. W dzisiejszym materiale będę chciał porównać te oto dwa urządzenia. Są to terminale firmy Fujitsu, model S740 i jego starszy brat model S920. Nabyłem je, ponieważ zostałem poproszony o zakup i konfigurację komputera z Home Assistentem. A jak wiecie, ostatnio ceny bardzo się pozmieniały na rynku i Raspberry Pi osiągają teraz bardzo wysokie kwoty. Dlatego też postanowiłem przeszukać rynek wtórny i zdecydowałem się na firmę Fujitsu. A to dlatego, że jako jedna z nielicznych oferuje obudowy metalowe, ażurowe, przewiewne, co w połączeniu z chłodzeniem pasywnym jest bardzo pożądane. Ponadto ich zasilanie jest klasyczne. Nie posiada trzeciego pinu zabezpieczającego, dzięki czemu można podłączyć je do zasilacza buforowego poprzez zwykłą przetworniczkę typu Step Up. Ponadto po uruchomieniu Home Assistanta byłem bardzo zaskoczony pozytywnie, że urządzenie z 2015 roku tak dobrze radzi sobie z Proxmoxem i z Home Assistentem, że zakupiłem dodatkowe urządzenie S740, żeby wymienić swoje Raspberry Pi, dzięki czemu mam dwa urządzenia i mogę zrobić dla Was porównanie. Porównanie będzie polegało na tym, że uruchomię Proxmoxy z zainstalowanymi Home Assistentami i pokażę, jak kształtuje się na obu maszynach konsumowanie sprzętu w wirtualizatorze i przy okazji zużycie energii elektrycznej. Jeżeli jesteście zainteresowani, to zapraszam do materiału. Zacznę od portów zewnętrznych. Od frontu oba urządzenia posiadają po dwa porty USB w wersji trzeciej. Są tutaj również gniazda jackowe na mikrofon i na słuchawki. S740 zostało wyposażone w dwa gniazda DisplayPort, dwa LANy, z których jedno jest ukryte pod tą zaślepką. Tutaj są 4 porty USB w wersji 2.0. Natomiast S920 posiada wyjście wideo DVI, DisplayPort, 2 porty RS232, 4 porty USB w wersji 2.0, jedno LAN. Te gniazda to są PS2, które służą do podłączenia myszki i klawiatury, gniazda jack na mikrofon i na głośnik. S920 posiada również możliwość rozbudowy o kartę rozszerzeń na PCI Express. Oba urządzenia mają tutaj gniazda zasilające, z tym, że S740 według dokumentacji posiada możliwość współpracy z napięciem zasilającym od 8 do 24 V. Ja wypróbowałem to urządzenie na zasilaczu 12V i uruchomiło się bez problemu. Niestety nie udało się to z S920. S920 wymaga 19V, co oznacza, że jeżeli chcecie go podłączyć do zasilacza buforowego, np. 12V, wymagana jest przetwornica typu Step Up. Koszt takiej przetworniczki to około 20 zł. Umożliwi ona nam podniesienie napięcia np. z 12V do 19 i tutaj jest możliwość regulacji napięcia wyjściowego. Przejdę teraz do omówienia podzespołów. Skupię się na procesorze, RAM i dysku twardym. Decydując się na S920, musicie sprawdzić, w jaki procesor AMD został wyposażony, ponieważ są dwie opcje: wersja dwurdzeniowa i czterordzeniowa. Natomiast S740 został wyposażony w Celerona J4105. Na podstawie strony CPU Benchmark.net sporządziłem ich porównanie, z którego wynika, że Intel Celeron J4105 jest o wiele bardziej wydajny przy mniejszym poborze energii. Natomiast porównując procesory AMD, to przy tym samym poborze energii wersja czterordzeniowa jest bardziej wydajna. Oba terminale mogą mieć zainstalowane maksymalnie po 8 GB RAMu, z tym, że S740 posiada jeden slot pamięci, natomiast S920 posiada dwa takie sloty. Natomiast dyski mogą być podłączone przez interfejs M2 SSD i SATA. W przypadku S740 montaż dysku 2,5-calowego mija się z celem, ponieważ taki dysk trzeba by było włożyć w obudowę zewnętrzną i następnie podłączyć ją przez interfejs USB 3.0. Natomiast w przypadku S920 mamy możliwość montażu takiego dysku wewnątrz obudowy po uprzednim usunięciu czytnika kart dostępowych.
Przejdę teraz od teorii do praktyki i pokażę Wam, w jaki sposób kształtuje się zużycie zasobów sprzętowych przez Proxmoxa. Na pierwszy ogień poszedł S920 z procesorem AMD GX 415GA i tutaj możemy zaobserwować, że podczas uruchomienia procesor był zużywany na poziomie 40%, a po uruchomieniu się Proxmoxa i maszyny wirtualnej z Home Assistantem zużycie procesora spadło do około 3-4% i na tym samym poziomie się utrzymuje. Natomiast co do zużycia pamięci RAM, utrzymuje się na poziomie około 35% i tutaj możemy zaobserwować niezmienny stan. Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na energię, to podczas uruchomienia terminal pobierał około 10 W, następnie zapotrzebowanie spadło do poziomu 6-5 W i tak cały czas się utrzymuje. Przejdę teraz do S740 z procesorem Intel Celeron J4105. Podłączyłem go do tego samego zasilacza i do tego samego gniazda, które mierzy pobór energii. Od razu widać, że poziom zużycia procesora jest o połowę mniejszy, ponieważ przy uruchomieniu mamy tutaj 20% zamiast 40% w przypadku S920. Natomiast po zakończeniu wszystkich procesów uruchomieniowych zużycie procesora spada do nieco ponad 2%. Jeżeli chodzi o zużycie pamięci RAM, to ono kształtuje się na podobnym poziomie i jest to około 2,6 GB i cały czas jest na tym samym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o zużycie energii elektrycznej, tutaj od razu widać, że S740 ma mniejsze zapotrzebowanie na energię i w momencie rozruchu, w momencie gdy pobierał największą energię, stanowiło to około 6 W, a potem spadło średnio do 4 W, co potwierdza jego mniejsze zapotrzebowanie na energię elektryczną. Reasumując, testy potwierdziły teoretyczne zestawienie. S740 został wyposażony w procesor, który jest praktycznie dwukrotnie silniejszy od AMD-ka czterordzeniowego, przy czym jest bardziej energooszczędny. Ale patrząc na ogólne zużycie zasobów sprzętowych, S920 w konfiguracji z AMD-kiem czterordzeniowym i 8 GB RAM-u spokojnie poradzi sobie z Proxmoxem, z zainstalowaną wirtualną maszyną z Home Assistantem i biorąc pod uwagę jego dostępność, niższą cenę, czyli około 310 zł, a mamy teraz maj 2023, zapewne większość z Was zakupi to urządzenie. Natomiast jeżeli chodzi o S740, jest to przyszłościowy klient, który posiada znaczny zapas mocy. Jest to terminal oczywiście droższy. Ja go kupiłem za około 460 zł. W mojej subiektywnej ocenie oba te terminale mogę polecić. To tyle w tym materiale. Chciałbym podziękować za uwagę. Jeżeli się podobało, to oczywiście proszę o łapkę w górę, ewentualnie o subskrypcję. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Do usłyszenia. Cześć!